Jesteśmy w miejscu, które od 2019 roku jest dumą wszystkich Uzbeków, a mianowicie ośrodek narciarski Amirsoy, który jest największym ośrodkiem narciarskim tutaj w Uzbekistanie i jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków narciarskich w Azji Środkowej. A co ciekawe, został wpisany ten właśnie ośrodek na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cały ten obszar jest nazywany często uzbecką Szwajcarią, a ośrodek Amirsoy aspiruje do tego, żeby w przyszłości być takim drugim St. Moritz. Pomysłodawcą, a zarazem inwestorem tej całej akcji z Amirsoy był uzbecki biznesmen, który wraz z wspólnikami zainwestował aż 100 milionów euro, żeby zbudować tą całą tutaj infrastrukturę wraz z drogami oczywiście dojazdowymi, ponieważ tu tych dróg nie było. Dostał też jakiś order czy medal od rządu, prawda, uzbeckiego za to całe zamieszanie, za to wszystko, co zrobił, prawda, dla kraju właśnie Uzbeków. A teraz zapraszamy Was na wspólną wycieczkę po Amirsoy. Żeby dostać się do Amirsoy, no trzeba się trochę nagłówkować, przynajmniej tu z Chimgan, bo my jesteśmy na takich obrzeżach tego kurortu, można powiedzieć. Sprawdzaliśmy Yandeksa, niestety żadnego Yandeksa nie ma. Tu już pan nam mrygo światłami, pewnie chce nas zabrać. Taksi, A do Amirsoy? 60. A 50? Może być? 50. 50? Dobra, to jadymy. No, z panem jedziemy za 50 sum. Raz pójdzie. Здравствуйте. I jedziemy do Amirsoy. Szybko poszło. Pan się zatrzymał i już lecimy do Amirsoy za 50 ich mniejszych sumek. Okej. Германия, Nie. Polsza. Польша. Polsza, da. Холодно, голова не может, мне голова нужна. Je. А? Давай, давай, правильно, одевай. No jak widzieliście, szybko poszło, dojechaliśmy już do Amirsoy, jesteśmy pod dolną stacją, prawda, kolejki tej gondolowej. Mówiliśmy się z panem, że przyjedzie później o nas o 5 z powrotem, także super. Taki kurs mamy tam i z powrotem za 30 zł. To jest stacja ładowania elektryków? Co tam jest? Chyba ja. No patrzcie. Podejrzewam, że jeszcze bardziej by się dało zbić z tej ceny, ale już no nie będziemy aż takimi sknyrami, żeby tam negocjować już takie i tak śmieszne pieniądze naszym zdaniem za taki kurs taksówki. No a to są też, powiedzmy szczerze, umownie taksówki, bo tu podejrzewam, że tak sobie po prostu dorabiają. Oni tak mówią taksi, a de facto to nie jest żadna taksówka, tylko jakiś prywatny samochód. Teraz idziemy rozkminić, jak to tutaj wygląda z bilecikami, ile to kosztuje, bo są różne informacje też w internecie na temat właśnie cen tych biletów. Wiemy jedno, że soboty i niedzielę jest drożej, a dzisiaj jest niedziela, także będzie drożej na pewno. Proponuję, żeby kupić sobie coś do picia. Do picia. Dobra. No to na razie. Stajemy właśnie w kolejce po bilety. Jak na razie turystów nie jest zbyt dużo, ale być może się to zmieni, bo jest godzina 10, po 10 dopiero, a może troszeczkę później się zjedzie więcej po prostu. Ale zobaczymy. To i tak nie jest jakaś duża rzesza turystów z tego, co widać, jak na niedzielę, nie? Tam i nazad. Do samego Wierka. Do samego Wierka. Nie mamy drobnych, no niestety. Ale się papier skończył, bo tu mamy zawsze szczęście, nie? Można jakieś karty, karnety sobie tutaj wykupić, jeżeli ktoś by był dłużej w tym miejscu w Uzbekistanie, a lubi narty na przykład, no to jak najbardziej. No i bilety już mamy kupione, kosztowało to 210 sum od osoby, przejazd tam i z powrotem. Dzisiaj jest niedziela, w soboty i niedzielę jest drożej. W tygodniu to kosztuje ta przyjemność 190 z tego, co się zorientowaliśmy. I te to są kody trzeba kreskowe. po prostu zeskanować. Oni tak walczą wchodzi z się. korupcją, że mają jeszcze dwa jakieś dodatkowe paragony. Akurat w takich sklepach, tu nigdzie się nie dostaje paragonu. Liczą na kartkach i kalkulatorach i pokazują, ile co kosztuje.
Także to różnie bywa z tymi paragonami, ale tu akurat dostaje się cały plik różnych paragonów, mimo tego, że nie płaciliśmy kartą, mamy dużo tych świstków. Tutaj przy kolejce można sobie wypić kawę gorącą, można kupić jakieś napoje, coś do zjedzenia. O, jakoś pusto kolejeczka jest, to trzeba iść, póki ludzi nie ma. To No teraz tak. się przejdziemy już właśnie tutaj. Trzeba to wykorzystać, może sami sobie pojedziemy tą właśnie kolejką. Matka wchodzi. No siedzimy już w gondoli i prawdopodobnie se sami lecimy do góry, oprzeć. Ruszyła maszyna. Fajne wille, pensjonaty pod wynajem z basenami. Te baseny są takie trochę zaniedbane, bo po sezonie i wszystko będzie do czyszczenia. No ale latem pewnie tu jest bardzo, bardzo ładnie i bardzo też dużo turystów, podejrzewam. Widać, że wszystko jest nowe, świeże. Nie jest to ta kolejka, która jest Chimgan, krzesełkowa. To jeszcze pamiętam czasy Związku Radzieckiego, bo to ma 40 lat ta kolejka i praktycznie żadnych zabezpieczeń nie ma na tych krzesełkach. A to jest widać już bardziej takie europejskie, takie światowe. W ogóle nie słychać pracy tej kolejki, to też trzeba przyznać, prawda? No fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo cicho, nic nie słychać. Czeka nas przesiadka, czyli dojechaliśmy do środkowej stacji kolejki gondolowej Amirso i teraz idziemy rozejrzeć się tutaj. Tu są takie właśnie budki w stylu też takim naszym, polskim, co można spotkać na przykład w Zakopanem, czy różnych takich miejscowościach w górach właśnie u nas, takich turystycznych, też takie budeczki drewniane stoją. To jest coś właśnie na wzór tego, może nie na wzór, bo oni tam mają swój wzór, ale też to tak podobnie wygląda i nam się to tak kojarzy. Prawda, Beatko? No. Jest fajnie, ponieważ nie ma tu zbyt wielu turystów. Tu jak widzicie wszystko jeszcze jest w budowie, czyli faktycznie chcą zrobić z tego jakiś prawdziwy kurort z prawdziwego zdarzenia, jak to jest na przykład w St. Moritz, czy też w innych kurortach w Europie, czy też na świecie, prawda? I wzorują się na tych kurortach. Pewnie jak to już będzie skończone, to będzie przekozacko tu i nie tylko Uzbecy będą spędzać tutaj czas, urlop, jeździć na narty, ale też cała Europa, czy też nawet cały świat będzie ściągał do Amirso i dumę Uzbeków, kurortu narciarskiego z prawdziwego zdarzenia. Ośrodek sportów zimowych Amirsoy według oficjalnych źródeł oferuje 11 tras narciarskich o różnym stopniu trudności i łącznej długości ponad 15 km. Jednak jak zobaczycie za chwilę, na tablicy informacyjnej już w samym Amirsoy jest zaznaczonych tylko 10 tras. To taka delikatna nieścisłość. Wspomniane trasy wyznaczyli specjaliści z Kanady i Hiszpanii, a całym projektem zarządzała znana andorska firma, która na swym koncie ma wiele znanych projektów na całym świecie. Oprócz kolejki gondolowej i tras narciarskich znajdziecie tu m.in. wyciągi krzesełkowe, 5 tzw. travelatorów, punkty wypożyczania sprzętu narciarskiego, zimowych pontonów, skuterów śnieżnych czy kładów. Jest też szkółka narciarska, park linowy, hammam czy spa oraz oczywiście baza noclegowo-gastronomiczna, jak i wiele innych atrakcji. Co istotne, są też ponoć przygotowane trasy dla osób niepełnosprawnych. Zaś ceny całodniowych karnetów narciarskich to weekendowo około 115 zł, a w tygodniu około 94 zł. Oczywiście dla osoby dorosłej. Co ciekawe, jest sporo punktów ładowania elektryków tutaj. No naprawdę sporo tego tu jest na górze, na dole też były stacje ładowania elektryków. Także widać jest zapotrzebowanie tutaj nawet w Uzbekistanie na takie stacje. A nad Amirsoy czuwa cały czas Bolshoi Chimgan, czyli wielki Chimgan, ogromna góra, która tutaj patrzy cały czas i wszystkiego pilnuje, a my na ta góra mieli wleźć, ale niestety chyba nie wejdziemy, ponieważ warunki, które panują na tej górze są dość nieprzyjazne, a my nie jesteśmy takimi doświadczonymi wspinaczami. Leża. Żeby spinać się po tych ostrych,
stromych skałach, ponieważ są tam odcinki dość niebezpieczne, nawet latem, a teraz zimą, jak spoczywał sobie tam ten świeży śnieg, także mogłoby być jeszcze bardziej niebezpieczne. Odcinki są też ponoć oblodzone, także nawet miejscowi tutaj odradzali nam wejście na Chimgan, ponieważ no, jest to ich zdaniem niebezpieczne, a góra jest niemała, bo liczy sobie 3309 dokładnie metrów. Są też kładziki do wypożyczenia. Można też wycieczkę zrobić na koniach, z tego co się orientujemy, nie wiem gdzie, nie wiem jak to zrobić, ale no, gdzieś tu można sobie jeszcze na konikach pojeździć. A tu jest fajna mapa jeszcze właśnie z tymi wszystkimi trasami narciarskimi, które obecnie funkcjonują tu, które są aktywne. Kolory oznaczają trudność trasy, podejrzewam. Jest w rosyjskim, uzbeckim i jest też po angielsku. Są nazwy tych tras nawet. Oscar, Papa, Bravo, Alfa, Tango, Charlie. No, to Charlie i Papa to najdłuższe. Czyli ładnie wszystko zorganizowali, a będzie jeszcze ładnie, jak to będzie wszystko wykończone. Prawda? Przyjadymy tu wtedy na narty. Ja na pewno. Okej. Ja mam jeszcze gdzieś te nartki takie. Jaki pokosz? Takie. Takie plastikowe, Czy nie? mi trzeba większych, powiedz, jak patrzysz na mnie? Co jest? Zaraz kurde się zderzymy z tą kolejką, zobacz. Co tu jakiś przystanek jeszcze jest, patrz ty. No faktycznie, bo tu są jakieś różne stopnie trudności tych tras i można sobie, prawda, tutaj wysiąść. Nie musi to być jakoś rozwiązane, jeżeli są różne trasy. Jest to fajnie pomyślane, naprawdę. Podejrzewam, że jest to w zimie srogo oblegane. Tak, tak, na pewno. No teraz jest martwy sezon, także łatwiej naprawdę podróżować, łatwiej to wszystko oglądać. żeby się Ale przejechać czytałam, i tak że dalej, tu jest na górę. bardzo dobrej jakości śnieg, porównywany nawet z takim śniegiem, który jest w Japonii, bo on jest suchy. I powiem Ci szczerze, że jakby ktoś na przykład miał jechać do tej Szwajcarii, czy gdziekolwiek, na przykład, nie wiem, czy do Austrii, nie wiem, jakie tam są ceny, ale wiesz, no trzeba też kupić bilet lotniczy do Taszkentu, ale jeżeli by się udało na przykład kupić jakiś tani bilet, to wolałabym tu na tydzień przyjechać, idziesz do restauracji i tam nie patrzysz za bardzo. No nie rozkminiesz, jak jest drogo, bo nawet jak weźmiesz sobie jakieś naprawdę tam wypasione dania, to no nie zapłacisz bardzo, bardzo dużo, bo podejrzewam w Szwajcarii, czy w jakichś innych kurortach w Francji, czy też w Austrii, czy we Włoszech, no to mogłoby się to rozbijać w okolicach kilku stówek albo nawet do 1000, jeżeli by się przychodziło z rodziną, to na pewno. A tu podejrzewam zmieścimy się gdzieś w okolicach My zmieszczymy się we dwóch do 100 zł. do 100, a tak jeszcze z rodziną około 200 to już jest maks, to naprawdę fajne sobie pojedzenie. Także nie ma tego zmartwienia, że no jakby zubożeje bardzo nasz budżet po takim wypadzie. No jesteśmy na 2290 metrów, jest tarasik widokowy, jest jakaś restauracja, można coś tu zjeść na gorąco, fajnie to wygląda. Patrzcie, jak tutaj na zewnątrz się gotują fryty z marchewką i z czymś tam jeszcze, i z mięsem. To są słynne tapczany uzbeckie, na których Uzbecy siedzą, piją czaj. Tu jest i jeszcze odpoczywają. przeważnie dywan, a na tym jest taki niziutki Tak, stoliczek, na tym się siedzi po stoliczek turecku. i to też jest wyłożone jakimiś tam dywan. poduchami No, poduchy. i dywanik jest na tym. Fajnie przedstawiona w sposób bardzo humorystyczny ewolucja człowieka, prawda? No i skusiliśmy się na mały posiłeczek plus kawa w tej restauracji tutaj na szczycie. Ceny są ciut wyższe niż na dole. Znaczy się nawet trochę ciut bardziej wyższe niż na dole. Co jogodą. Nie jest tragicznie. Zamówiliśmy sobie 2 szaszłyczki, prawda, z kurczaka, kawa espresso i americana plus sałatka grecka. Tak? Ale z takim widokiem. No ale z takim widokiem. A widoczek z tej restauracji mamy taki, także elegancki. Fajnie posiłeczek smakuje w takich okolicznościach przyrody. To jest coś pięknego. Przyszła sałatka grecka, to jest misce, a pan przyniósł i nam nałożył już na talerz, a resztę sobie nałożymy sami, także dość ekskluzyw jest pod tym względem, trzeba przyznać. Pewnie za obsługę trochę zapłacimy, ale to wam powiemy później, jak już będziemy wiedzieć, ile zapłacimy za tę obsługę. Pan fajny nam tu wieszaczek przyniósł na kurteczki. I przyszedł szaszłyczek, co fajny jest piersi z kurczaka, ja? Jest pierś kurczaka, bo ostatnio jedliśmy, to były kości, skóra, wszystko tam było na tym szaszłyku i cała struktura tego mięsa było naprawdę bardzo, bardzo malutko. Sałatka przekozacka, naprawdę przepyszna jest. Wszystko jest świeże, serek jest pyszny, te warzywka świeżutkie. Trzeba przyznać, że wszystko jest bardzo dobre. Kurczaczek jest dobry. Sałatka już wcześniej
Mówiłem, że jest bardzo dobra. I co dziwne, cebulka jest przepyszna, jest skraszona takim też octem z czymś tam. Jest bardzo delikatną smaku. Nie smakuje jak tradycyjnie podano cebula u nas. To ma taki bardzo przyjemny smak, można to spokojnie jeść sobie tak bez niczego. Ale dobra, wszystko git. No i przyszła kawusia moja amerykańska, jest w miarę jej dużo, a to małe espresso, wiadomo jak to espresso, tego jest kapkę, że tak powiem, a kawa bardzo dobra, kosztowałem, jest pyszna. No i tu mamy rachuneczek, zapłaciliśmy ogólnie 192 000 sum, zostawiliśmy 200. Zostawianie napiwków tu nie jest konieczne, ponieważ jak widzicie jest 20% obsługi, czyli oni jakby sobie już doliczają tą obsługę i no, jak ktoś chce, to może zostawić zawsze napiwek, wiadomo, ale no, to nie jest to konieczne, po prostu jest ten napiwek zawarty już w cenie. Zapłaciliśmy 20%, czyli 32 000 sum, za sam posiłek 160 000. No, posiłeczek skromny, nie można powiedzieć, żeśmy się najedli i już nie będziemy głodni przez pół dnia, ale na jakieś tam 2 godzinki może wystarczy, 3 godzinki. Myślę, bo to taka sałateczka i 2 małe szaszłyczki. No i kawa. Ale w takim miejscu to myślę, że i tak tragedii nie ma. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Kermit Żaba. Kermit Żaba, bardzo męski mapet, to ja. To taki bardzo męski mapet. Bardzo męski mapet. Za tą górną stacją tej kolejki gondolowej jest kilka takich punktów, kilka wzniesień, kilka skałek, na których można sobie zrobić fajne zdjęcia, coś ponagrywać z takimi oto widokami, gdzie by się nie wlazło, gdzie by się nie spojrzało, gdzie by aparat nie przyłożyć, to na pewno wyjdą epickie, fajne zdjęcia. To nie podlega żadnej dyskusji, bo tu jest naprawdę naokoło pięknie. Tien Shan nie bez powodu nazwano niebiańskimi górami, gdyż nazwa ta utrwalała się w nas z każdym kolejnym spojrzeniem na spruszone śniegiem szczyty, sięgające niemalże nieba. Zaś doliny przyozdobione pagórkami przywoływały na myśl kopce tworzone niezgrabną ręką dziecka gdzieś w piaskownicy. Łańcuch gór Tien Shan ciągnie się od Uzbekistanu przez Kirgistan, Kazachstan aż do Chin i ma długość około 2500 km. Jest to jeden z najtrudniejszych terenów wspinaczkowych na świecie. Na ten przykład podczas zdobywania siedmiotysięcznika zwanego Pik Pobiedy, czyli najwyższego szczytu łańcucha, zginęło mnóstwo ludzi liczonych w setkach. Tien Shan jest też podzielony na wiele pasm górskich. Amir Soi znajduje się w paśmie gór czatkalskich. A teraz, dla rozluźnienia atmosfery, pokażemy Wam, jak to trzeba się czasem nagimnastykować, żeby złapać dobre ujęcie. To, co widzicie tu takie wybrane, taka droga, to jest tor dla rowerów, dla quadów. Oni tu sobie wjeżdżają w tych gondolach, wywożą rowery na górę i zjeżdżają na dół. Mają ubłocone te rowery, to tam widziałam, że je myli, żeby czyste znowu wozić na górę. Po naszej ostatniej wizycie w Norwegii zatęskniliśmy za czymś takim, czego nie doświadczyliśmy w Norwegii, a mianowicie muzyka. Tańczą, bawią się, jest wesoło, podśpiewują. W Norwegii niestety było trudno usłyszeć jakiekolwiek dźwięki wydobywające się z jakiejś restauracji, z jakichś lokalów. No raczej cisza, ludzie siedzieli przy stolikach, nie bawili się, a tu jest wesoło. I nam to Polakom odpowiada, bo my Polacy co? My Polacy bawić się umiemy. Prawda?
lubimy się czasem pobawić, czasami lubimy pojechać też do Norwegii, żeby się wyciszyć i się nie pobawić, ale zazwyczaj lubimy sobie wszystko wypośrodkować. Trochę zabawy, trochę chilloutu, spokoju gdzieś w górach i to jest fajne. A tu jest taka fajna atrakcja. Здравствуйте. Сколько это стоит? 100 тысяч за один видеоклип. За это. Na gondoli, jakaś para się całuje. Gdy gondola lekko buja, ona trzyma go za rękę i mu śpiewa tą piosenkę. Bardzo ładna piosenka. Na gondoli, Radek, nie skokuj tu, idioto. jakaś para się całuje. Ona trzyma go za Nie rękę. było to tak w To ogóle. jak? Co? Jak to było? Gdy gondola lekko buja, ona trzyma go za... za rękę. No i zdążyliśmy się na czas zwinąć stąd, bo zaczyna padać już teraz. Czyli w dobrym czasie przyjechaliśmy tu rano, bo teraz już i widoków byśmy nie mieli takich fajnych. No i zmoklibyśmy przede wszystkim, a teraz jademy na dół i se zjemy coś jeszcze dobrego, bo to co żeśmy zjedli na górze to nam nie wystarczyło. Bo mi się podoba, że tu tak gondola jest. Ale tego Amirsoj nie widać. Jak nie? Przecież tu jest. No, słabo to widać. A widać. Beata kupiła taki magnes, który mi się osobiście nie podobał i kosztuje 15 000, czyli 5 zł, no niecałe. Wpadliśmy do takiego centrum, do takiej wielkiej restauracji, w której można zjeść praktycznie wszystko. Jest wybór przeogromny, tylko trzeba się jakoś tu ogarnąć, bo pizze są osobno, jakieś inne jedzenie osobno, jakieś owoce osobno. Się podchodzi i ewentualnie można też usiąść chyba przy stoliku i mamy nadzieję, że ktoś przyniesie nam jakieś menu. Bo zależy nam na czasie też, bo pan po nas przyjeżdża o 17 i musimy to ogarnąć w godzinę, to jedzenie. Przyszła zupka, jest dobra, nie przyszedł kotlet, nie wiedziałem, że to mielony, taki burger bardziej. No ale dobra, no i frytki przyszły. Bacie zupa smakuje, mnie to wyszło, no 14 zł może ten zestawik. A Beaty wyszło to 10 zł, no tak jak Beacie to wyszło, a nie wyszło około 14. No i ogólnie możemy polecić ten lokalik, Hajs Cafe to się No nazywa. nie wiem, z 25 zł za Tej jedzenie. zupy nie było dużo, ale były tam duże kawałki mięsa, 3 i wszystko było tak mięciutkie, takie dobrze przyprawione. Dobre było warzywa jedzenie, dobre. można polecić, można polecić. Szybko przyszło jedzenie i było smaczne. Okazało się, że dziadek nie przyjechał, ale tak żeśmy się zorientowali, że chyba wprowadziliśmy go w błąd, bo znaczy się on nas nie wprowadziliśmy w błąd, tylko on nas mógł źle zrozumieć, nie? No tak Bo my o 5 powiedzieliśmy, a on może zrozumiał, że za 5 godzin. No ale dobra, dzwoniliśmy po Yandexa i tak z tego wynikało, że jeszcze taniej będzie niż my się z dziadkiem umówili. Tylko szkoda, jakby faktycznie on tu przyjechał za te 5 godzin, bo za nas nie było, no to szkoda chłopa. No ale co zrobimy? Następnym razem trzeba po prostu na kartce napisać i tyle, no. Bo myśmy powiedzieli, że o 5, a on kiwnął głową, że ja o 5, że wszystko ok, a mógł zrozumieć, że za 5 godzin, no. Мы стоим, а драйвена нет. А вы русский говорите? Troszkę говорим. Я там наверху был, машина здесь была. Я здесь работаю наверху. A nam pokazywał, A. tu jedzie, tu jedzie, tu Z jedzie. roboty? Да, с работы. A, куда работаешь? 22.90 поднялись. Ага, Вы там были? Красиво. красиво. А вы откуда? Польши. 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 Польша. Одну минуту. Хорошо, я быстро захожу, выйду. No Маркет. problem. Ну, thank you. Tu jest market. A. To on też idzie. Вы тоже? Jest
9:36 czasu lokalnego. No i mamy problem, ponieważ nie jest dostępna żadna taksówka na Yandex. Czy chyba trzeba będzie poczekać. Totalna prowincja tutaj jest i no ewentualnie zostaje nam opcja, żeby tutaj wyjść na ulicę i ktoś na pewno się zatrzyma i nas garnie, tylko że wtedy będzie cena, podejrzewam, wyższa. Ale jeszcze poczekamy, odświeżymy kilka razy i może się znajdzie w pobliżu jakaś taksówka z Yandex. My już opuszczamy nasze miejscówkę, ostatni rzut oka na to wszystko i jedziemy dalej. Bardzo zadowolone, bo dostały lepioszkę od nas i już wcinają suchy chlebek, no biedne pieski. Что это? Санаториум, ресторан. Там, да? Тут. Здесь туннель будет. Угу. Вот там гостиница строит, вот там, смотри. Ага. И там тоже гостиница строит. Ага. А здесь канатка будет. Ага. Kolejka, o, nowa. Через 2-3 года красиво, сестра. Да. To my tu przyjedziemy nazad, za 2,5 goda. No i lecimy już sobie taksówką z panem, który dość szybko jedzie. Troszeczkę przerażona, bo pan zapierdala. Znaczy się fajnie, że była dostępna taksówka, bo było ciężko dzisiaj rano z tym, ale udało się nam w końcu zdobyć taką taksówkę, także jesteśmy zadowoleni. Teraz lecimy do Taszkentu, a później na Samarkandę już busem. No i przyjechaliśmy już do Taszkentu i teraz wbijamy się na dworzec autobusowy i szukamy opcji dojazdu do Samarkandy. Oczywiście przed dworcem mnóstwo ludzi, którzy zaczepiają, taksówkarze oczywiście i chcą nas życzliwie zawieźć za niewielką, w cudzysłów to trzeba ubrać kwotę, do Samarkandy, ale my pojedziemy autobusem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kwestii kosztów dojazdu i możliwości dojazdu. Jesteśmy już na dworcu autobusowym w Taszkencie i jak żeby wejść na dworzec, trzeba przechodzić przez takie oto bramki, trzeba przepuścić cały sprzęt, cały bagaż. No i przechodzimy też osobiście przez bramki, takie jak na lotnisku, prawda, u nas. Takie systemy bezpieczeństwa tutaj mają. Beata poszła ogarniać bilety teraz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaraz damy Wam znać, jak to wygląda właśnie z dojazdem z Taszkentu do Samarkandy, w tym wypadku autobusem. No i udało nam się kupić bilety, znaczy się Bacie się udało i powiedz szczegóły bardziej odnośnie tej naszej trasy do Samarkandy Do i zakupu Samarkandy biletu. mamy busa o 13:30 z peronu 4. Bilet kosztował 48 tysięcy, jeden. Bagaż do 15 kg za darmo. My mamy większy, a my mamy 2 jeszcze większe. No ja napisała, że mam 2 po 20 kg na karteczce, I jeszcze, ale pan powiedział, że okej. czyli jest do 15 kg, ale przymykają na to oko, czyli luz. Czyli 3 dyszki zapłacimy za podróż do Samarkandy autobusem, a taksówkę jakbyśmy wzięli nawet Yandexa stąd, to by było około 300. Czyli najtańsza opcja Yandex, a podejrzewam, że tutaj byśmy zapłacili około 500. A 500 zł oczywiście, teraz mówię o naszych pieniążkach. Sami widzicie, że bardzo się to opłaca, lepiej jechać tym autobusem, a wygoda i komfort jazdy jest może nawet lepszy niż w Nie samochodzie. wiadomo, Radek, bo to jest autobus jakiś trochę gorszy, co my wzięli, bo tam w tym pierwszym okienku, tam gdzie pisze Tak. nawoj, Buchara, no to tam się pytałam, to nie jest bezpośredni, on jedzie do Nawoj, ale staje w Samarkandzie, ale to jest jakiś ekstra luksus i on kosztował 105 od osoby. Czyli mamy jakiś zwykły. Jakiegoś po prostu łupa. Ale są siedzenia. Nie wiem, Siedzenia Nie. są i gdzie siedzieć tam. nie wiem, może będziemy na tych walizkach siedzieć, to akurat się A przyda. bagaże kaj. No jesteśmy już przy autobusie, dotarliśmy na stanowisko 4. Nasz autobus wygląda tak. Nieźle, myśleliśmy, że większym brzęchem pojadymy, ale jest ok, fajny autobusik. Czekamy, aż pan otworzy bagażnik i wrzucimy tam swoje bagaże. A tu są takie bardziej nowoczesne, czerwone autobusiki
All Comfort, taka fajna flota nawet, ale niestety tym nie pojedziemy, te bilety były droższe. No to jest tańsza opcja, a bus nie jest wcale jakiś zły. Także myślę, że bezpiecznie dotrzemy do celu. Na dworcu można coś zjeść, jest jakiś bufet, są hamburgery, są kibelki tu i są kibelki na zewnątrz, z tym, że kibelki kosztują 3000 sum, czyli złotówka na polskie. Jak ktoś chce coś poważnego w tym kibelku, to jest tylko dziura w ziemi, musi na zjazdowca tak zwanego. No i tyle informacji. Teraz jeszcze widzimy się albo w Samarkandzie, albo jeszcze w autobusie coś tam nagromy, także nara. No i po wielu perturbacjach udało nam się w końcu wyruszyć. Autobus jest nieco spóźniony, ale no wygląda tutaj to tak, że no jadą jeszcze ulicą i nawołują ludzi, czy ktoś jedzie do Samarkandy, czy ktoś chce jechać do Samarkandy, żeby zapełnić po prostu cały autobus. No i tak to tu wygląda i to trochę trwa, zanim wyjadą spod dworca i czeka nas około ponad 4 godziny drogi na pewno. A jeżeli to tak będzie jeszcze wyglądać, jak to wyglądało przy starcie, no to być może jeszcze dłużej. Ale dobra, no jakoś to tam ogarniamy. Mamy tu swoje plecaki. Wielkie walizki daliśmy do bagażnika, a te zostawili, no te też są wielkie, ale zostawiliśmy tu, bo no w bagażniku mogłoby być różnie, a my mamy tu na przykład sprzęt swój i laptopy, nie? I szkoda by nam było tego, jakby nam to zniszczyli podczas transportu, także no trzeba to zdzierżyć na kolanach, bo tam też to nie wejdzie na półki, nad siedzeniami, będziemy spać i widzimy się w Samarkandzie już. Oby cali i zdrowi i nic nas po drodze nie zjadło. No i przyjechaliśmy do Samarkandy. Podróż jednak trwała trochę dłużej, bo 6 godzin, ale dojechaliśmy. Teraz czekamy na z taksówki, który już do nas jedzie. Także trochę zeszło z tym transportem, prawda, do Samarkandy, z Taszkentu. Zatrzymał się raz po drodze na siku, na tam papierosach, gdzie niektórzy palili jakieś małe zakupy, bo przy sklepie wyjechał czasami 130, także nie ma lekko z tymi kierowcami, trzeba się trzymać ramy. No jesteśmy już w naszej miejscówce, przywitał nas bardzo miły pan, tak nam się wydaje, przynajmniej na początku. Umie po angielsku, czyli można się porozumieć po angielsku, po rosyjsku. No i jak ktoś potrafi, to oczywiście też po uzbecku. No pokój, jak widzicie, taki bardzo tradycyjny, ale wypasione jest łóżko. Zobaczcie sobie, jakie łóżko. To może nie jest to lite drewno, ale to jest plastik. Ale to jest taka imitacja drewna i to wygląda na taki wysoki połysk i bardzo ekskluzywnie to wygląda także. No bo tu się muszą zmieścić 3 żony, a tu 4. No jest fajnie. No jest telewizor, jest klimatyzacja i kibelek bardzo malutki, ale wystarczy, jest prysznic, jest kibelek, jest umywalka i lustro i to nam absolutnie wystarczy. Brakuje trochę półek jakichś, no nie ma. Niestety nie mamy tu półek też, ani szafy nie mamy w pokoju, no ale jakoś sobie musimy dać radę. Nie ma też, co smutne, miejsca do pracy, tam mieliśmy biurko. I w ogóle cały ten pokój jest tak z górki. Kiedyś był film właśnie Alternatywy 4, co on tam wpuszczał ta rurka po drzwi i ta rurka wróciła z powrotem. O! Wróciła. No to tak, to tu wygląda jeszcze gorzej. Tu jest serio, bardzo z górki. Jak ktoś ma problemy z błędnikiem, to miałby tu problem pewnie. Jest to piękne. Fajny dziedziniec miasto, też jest, można jest coś taki zjeść. dziedziniec, tak, dokładnie. To jest taki Bardzo ładny. typowy muzułmański dom. Tak. A odnośnie drogi, to już wiecie, że jechaliśmy 6 godzin, nie 4 jak zakładaliśmy. Był jeden przystanek po drodze na siku, na papierosa i na jakieś małe zakupy tam przy sklepie. A komfort jazdy, taka był wyeksploatowany ten autobus i było słychać i czuć prawie że każdą dziurę, a też drogi w Uzbekistanie pozostawiają wiele do życzenia, także pod tym względem no, nie było za bardzo komfortowo, ale nie było też źle. No i szybko jeździł pan kierowca, bo nawet dochodziło do 130 km na godzinę. Przekraczał 130. Przekraczał. Dojechaliśmy. Szczęśliwi, jesteśmy zadowoleni. Teraz idziemy na miasto coś zjeść. Wyszliśmy na spacer tutaj z Beatką na
szybkiego fast fooda, bo już jest dość późno i nie chce nam się chodzić, a jesteśmy też zmęczeni trasą, ale takie ciekawe hot dogi. Jeden jest kanadyjski, a jeden zwykły, ale to jest ciekawe, bo to jest w takich bułeczkach. Pan to szykuje, zobaczcie sobie. Z sosikiem taki na bogato, to kurczę, można chyba konkretnie pojeść. I on kosztuje, kanadyjski 6 zł, ta dwójka, którą wzięliśmy, a to jest 4,5 zwykły, to brata moi powiedział, że jest pyszna, ale to jest taka solidna porcja, taki solidny hot dog. I dobry jest, ja? Bolszoj Chimingan, Wielka Góra, czyli Wielki Chimingan. Chimingan, Bierze Radek. sobie Co to za z tych zbóż i z tych zbóż? Z tego zbocza. Z tych zbóż, no, bo jak zbocza, to zbóż. Pomysłodawcą już jest straszliwe. Bo te góry robią dziury w chmurach. Mózgu. Ja już jest cały taki nieek. Amirsoj. Chyba się to tak godo. My cały film godamy Amirsoj, a może się okazać, że to jest Amirczoj. Albo co? Aboregen. Co dalej tam było jeszcze?